Często przesyłacie mi swoje propozycje filmów, które powinnam nakręcić, bo dawno takiego tematu nie było, albo po prostu Wam się taka inspiracja przyda. Ostatnio powtarzała się prośba o pudełko na komunię. No ale dla dziewczynki czy dla chłopczyka, więc robiłam i taką propozycję. Nie potrafiłam tego jakoś zgrabnie połączyć w jednym filmie, więc dzisiaj taka propozycja dla dziewczynki, a jutro wrzucę film z propozycją dla chłopczyka. 2 pudełka i 2 bardzo podobne propozycje. To pudełko dla chłopczyka to po prostu pudełko na karty, natomiast dla dziewczynki troszkę bardziej elegancka szkatułka. Propozycja szybka i łatwa, bo zakładam, że jeżeli ktoś od 10 lat wymiata w deku, to nie prosi mnie o taki film. Prośby raczej są kierowane przez osoby, które są początkujące, dlatego często moje propozycje filmowe są naprawdę proste. Śliczny papier ryżowy i tutaj mamy od razu obrazki dla dziewczynek i dla chłopców. Tam, gdzie grafika pozwala, staram się wyciąć obrazek, ale wszystkie pozostałe miejsca będę wyrywała. To jest pędzelek i woda. Po prostu maluję kreskę tam, gdzie chcę wyrwać kawałek papieru i po tej linii on się dużo łatwiej rozdziera. Przyklejam klejem do dekupaż. Najpierw ustawiam grafikę tam, gdzie ma się dokładnie znaleźć, a potem jak widzicie troszkę podmalowuję klejem z jednej, z drugiej, a potem wszystko klejem po całości. Gdy klej wyschnie, wieczko lakieruję lakierem akrylowym matowym. Na pudełeczku umieściłam napisy i mamy napis komunia albo pierwsza komunia, zarówno wycinany ze sklejki, jak i w birmacie. A to są metalowe narożniki. W tym kolorze są troszkę za agresywne, nie pasują do delikatnego pudełeczka, więc za chwilę je przemaluję. Szablon można po prostu przyłożyć do powierzchni i odbić farbą, ale jeżeli popsikacie go klejem tymczasowym, to on się delikatnie przyklei do powierzchni, nie będzie się przesuwał i odbitka z szablonu będzie ładniejsza. Pomieszałam białą farbę oraz troszeczkę mojej starej, zaschniętej, takiej dziwnej czerwonej. Przed odbijaniem pudełeczko warto skleić, bo jak znam życie, to otworzy mi się dokładnie w momencie, który będzie mi do tego zupełnie nie pasował. Szablon przyklejam, zobaczcie jak fajnie się trzyma przymocowany na kleju tymczasowym. Do odbijania używam pędzla do szablonów. Jeżeli nie macie takiego pędzla, to można użyć gąbeczki, ale bardzo ważne, aby odbijać praktycznie suchą gąbeczką, bo gąbka niestety potrafi nam wtłoczyć farbę pod szablon i wychodzi wtedy brzydka plama. Na szczęście w tym wypadku zawsze możemy mieć plan B, czyli jeżeli nam się zrobi różowa plama tam, gdzie nie chcemy, to trzeba ją po prostu zamalować na biało. Narożniki oczywiście też na różowo. W środku pudełeczka będzie dedykacja i oczywiście można zrobić pracochłonny transfer, ale ja Wam polecam prostszą metodę. Kółeczko ze sklejki pomalowałam na biało na początku filmu, a teraz wydrukowałam na drukarce laserowej życzenia. Wydrukowałam na zwykłej kartce Xero i przed przyklejeniem muszę ją pomoczyć, bo inaczej kartka mi się będzie brzydko rolowała i brzegi będą odstawały. Gdy papier już jest odpowiednio namoczony, nic się nie skręca, to po prostu trzeba go przykleić na kółeczko. Uwaga, ważna rada, trzeba nałożyć zarówno na kółko, jak i papier za dużo kleju. Dzięki temu jeszcze po przyłożeniu będzie można jeździć kartką po powierzchni kółka. Następnie klasycznie górę zasmarowujemy klejem i zostawiamy do wyschnięcia. No a teraz trzeba zrobić, żeby kółeczko było ładne, więc po pierwsze obcinam nadmiar papieru, a następnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. To pudełeczko robimy na ważną okazję, ale robimy dla dziecka, dla dziewczynki, więc może warto dodać kilka elementów, które sprawią, że ono będzie takie, no wiecie, urocze. Postanowiłam, że dorobię sweetaśną ramkę. To jest pędzelek gąbkowy o średnicy 14 mm. Tym pędzelkiem robię ramkę, a teraz białą farbą i dłutkiem kulkowym albo po prostu wykałaczką jeszcze dorobię trochę bajerów. Dzięki temu ta rameczka będzie wyglądała, że jest delikatna i dopracowana. No i ten delikatny wzór będzie dość dobrze pasował do szablonu, który zrobiłam na zewnątrz pudełka. I jeszcze tylko dodam kropeczki i ramka z dedykacją gotowa. A żeby pudełeczko było jeszcze troszkę bardziej urocze, to dodam kropeczki, ale tylko na dolnej części pudełka. Kropeczki robię wykałaczką z tępym końcem.
Wszystkie elementy są już gotowe, tylko teraz sprawdzam, jak to wszystko ustawić, żeby najlepiej wyglądało, no i sklejam. Jeżeli chodzi o napis z Birmaty, czyli pierwsza komunia święta, jeżeli macie ochotę, to można go przemalować na dowolny kolor. Zastanawiałam się, czy może zrobić go na biało, a może na różowo, ale ostatecznie myślę, że tak jak jest, czyli w takiej złamanej bieli dobrze wygląda. No to sklejam. Większe elementy jak zwykle klejem na gorąco, ale napis pierwsza komunia święta jest bardzo delikatny i tutaj klej na gorąco paskudnie wychodziłby bokami, więc w tym wypadku lepiej zastosować klasyczny klej stykowy. A na koniec, jako wisienka na torciku, koronka z kokardą. Myślę, że to uroczo wygląda. Moja koronka jest luzem, czyli po odwiązaniu odpada, ale jeżeli macie ochotę, to można ją od spodu przykleić i wtedy już będzie na zawsze związana z pudełkiem. Moja tegoroczna propozycja pudełka komunijnego dla dziewczynki prezentuje się tak. Przypominam, że jutro wrzucę drugi film z propozycją dla chłopca. Jak zwykle wszystkie linki do produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie filmów. Dziękuję, do zobaczenia.